Hej, witam Was serdecznie na kanale The Veggie Biker. Wczoraj wieczorem dojechali do nas nasi przyjaciele z Londynu. Korzystając z pogody zabieramy ich, aby również mogli poznać niektóre z klejnotów, które odkryliśmy w ciągu ostatnich kilku dni, jeżdżąc i zwiedzając Walię. Zabierzemy ich na wycieczkę do jeziora, na którym znajduje się pływająca wyspa, a później do najładniejszego wodospadu Wielkiej Brytanii. Jeśli oglądaliście ostatni vlog, to zobaczycie te same piękne drogi co ostatnio, tylko z większą ilością materiału. Także jedziemy nad jezioro z pływającą wyspą i zobaczymy troszkę więcej niż ostatnio. Muszę powiedzieć, że byłem trochę rozczarowany, kiedy za pierwszym razem dotarliśmy do jeziora. Wyglądało ono jak każde inne jezioro ze wzgórzami w oddali, ale potem natknęliśmy się na pływającą wyspę i to było o wiele więcej niż się spodziewałem. Najlepsza część? Widok na Snowdon w oddali. Jest absolutnie zapierający dech w piersiach i jest to jedno z tych miejsc, w których nie możesz się powstrzymać do zatrzymania się i podziwiania. Jeśli jest coś, co można powiedzieć o Walii, to to, że ma ona wiele do zaoferowania. Dzięki wspaniałym liniom brzegowym, wspaniałej przyrodzie i spektakularnym zamkom łatwo zrozumieć, dlaczego ludzie od wieków zjeżdżają do Walii. Ale skoro już tu jesteśmy, to co dalej? Polecamy więc wybrać się najpiękniejszymi drogami Snowdon w kierunku Aberforth, wodospadu, który czyni Walię tak wyjątkową. Także zapraszam nacieszyć się piękną Walią oczami motocyklisty. Like a ball and I'm gonna say it. I don't wanna let you in. I don't want it any other way. Let's go for the win. And it feels like a whisper in the morning rain. When somebody tells you, will we ever be the same again? I still hear you whisper, still hear you whisper. I don't wanna let you in. I don't want it any other way. Let's go for the win. And it feels like a whisper in the morning rain. When somebody tells you, will we ever be the same again? I still hear you. Aberforth to nie jest zwykły wodospad, to jeden z najpiękniejszych w Anglii, jeśli nie w całej Europie. Aby tam dotrzeć, przejdziemy dłuższy szlak i pod jego podnóżem ochłodzimy się po długiej wędrówce. Zaczynamy na parkingu, który kosztuje 5 funtów za cały dzień. Maszyna przyjmuje tylko monety. Jeżeli będziecie mieć problem z automatem do parkowania i nie będzie przyjmował pieniędzy, zostawcie notatkę w aucie, by nie dostać mandatu. Kierujemy się w stronę szlaku, który prowadzi do wodospadów. Idziemy zobaczyć na mapkę, która znajduje się przy głównym szlaku do wodospadów, by po chwili wrócić się piękną leśną i wąską drogą, którą jechaliśmy. Robimy szlak, który ma 7 km w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zaczyna się w wiosce z dość stromym podejściem. Po drodze widzimy ogromne paprocie, by po dłuższej chwili spinaczki
wczołgać się na górę i podziwiać wybrzeże w oddali. Zdecydowanie było warto. Pierwszą rzeczą, którą musisz wiedzieć, jest to, że ten obszar jest wypełniony naturą. Nie będziesz rozczarowany, jeśli tu przyjedziesz. Obiecuję. Szlak jest ogólnie łatwy, jedynie męcząca jest pierwsza stomapatia, ale czym dalej i bliżej wodospadu, tym piękniej. Ścieżka prowadzi nas obok ogromnych paproci, owiec i baranów, które są super przyjazne. I wreszcie w dół do samego wodospadu. Jest tu nawet stary most. Cały ten szlak jest po prostu przepiękny. Po około 2,5 godzinach wędrówki docieramy do celu. Są tu dwa różne wodospady, jeden duży i drugi mniejszy, gdzie nie ma nikogo o tej porze dnia. Jeśli chcesz trochę ciszy i spokoju i jeżeli wolicie miejsce z daleka od ludzi, to zdecydowanie jest to miejsce dla Was. My następnym razem pewnie będziemy się chłodzić w tej części. Do tego małego wodospadu prowadzi ścieżka przez most. Pokażę ją później, jak będziemy wracać z wodospadu. Po długim i męczącym dniu wędrówki możemy wreszcie odpocząć u stóp Abbot Falls. Wodospad jest obowiązkowym punktem w tej części Walii, więc poświęć chwilę, aby go docenić przed dalszą podróżą. Woda jest orzeźwiająca oraz na tyle ciepła, że nas nie mrozi, a przyjemnie chłodzi i spędzamy długi czas w wyrytym baseniku przez wodospad. Można też się pobiczować pod całym wodospadem. Wracamy krótszą ścieżką do parkingu, ponownie piękną i widokową trasą. Powrót jest o wiele krótszy i przyjemniejszy. Główną ścieżką, która prowadzi nas do niżej położonego parkingu, z którego startowaliśmy. I mogę serdecznie polecić jako punkt startowy ten parking, bo zapomniałem wspomnieć, że przy nim jest też toaleta. Parking jest zamykany z tego co kojarzę o 19 i warto o tym pamiętać, bo w tamtym miejscu łatwo się zatracić. My mimo, że wyjechaliśmy po czasie, to rampa była jeszcze otwarta. Po tym wszystkim jednak czas na to, by wracać na pole namiotowe, zjeść kolację i miło zakończyć dzień. Aby tego dokonać, wracamy przez Kiernotfon. Zatrzymamy się na chwilę w sklepie spożywczym, by zrobić małe zakupy na dzisiejszą noc oraz jutrzejszy poranek. Like a ball and I'm gonna say I don't wanna let you in. I don't want it any other way. Let's go for the win. And it feels like a whisper in the morning rain. When somebody tells you. Dotarliśmy na pole namiotowe, szybki prysznic, ziemniaczki z ogniska i wege szaszłyki, popite zimnym piwkiem i nic lepszego człowiekowi nie jest potrzebny. Nie za długo popalowaliśmy, bo w kolejnym dniu będziemy podbijać szczyt Snowdon, by wracać inną, nieplanowaną ścieżką, która poprowadziła nas kilka kilometrów dalej od parkingu, w którym się zatrzymaliśmy. Także nie zapomnijcie zasubskrybować i do zobaczenia. Cześć!